Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piorotnicki, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Red Dead Redemption 1 oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole i lecimy dalej z fabułą. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, tak jak zwykle. I mam nadzieję, że głos, który zaktualizowałem, będzie ok. Ponieważ z tego co pisaliście w ostatnich odcinkach, to mój mikrofon był dosyć cicho, więc postanowiłem trochę podgłośnić o 10% i mam nadzieję, że teraz będzie odpowiednio to słychać. Jeśli będzie za głośno, to wybaczcie, ale nie powinno być za głośno, powinno być w sam raz. Ale zobaczymy, jak to będzie. Lecimy sobie na misję z Dickensem, która jest tutaj na Armadillo. Mamy niedaleko, więc postanowiłem sobie ruszyć tam, bo z Bonnie aktualnie nie miałem ochoty robić misji, bo dosyć dużo z nią wykonuję misji, więc póki co lecimy tam, może dowiemy się jakichś informacji o Billu albo innych naszych ziomkach z obozu, którymi spędzaliśmy kiedyś czas po rozpadzie. Jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy, czy będziemy musieli wszystkich wybić, czy po prostu znajdziemy ich, zaprowadzimy ich i będą musieli odsiedzieć te lata, bądź uciekną sobie sami, albo się dogadają z nami, no nie wiem. Ale tak czy tak lecimy na misję. Już mam X, więc let's go. Po ósmie. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Head for Ridgewood Farm, John, and hurry. There are people there in dire need of my tonic. Jedź wozem na farmę. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible if I'm... Zobaczmy, jak to daleko jest. A, tu. To bliziutko. Myślałem, że to dalej gdzieś. Wybaczcie, był lag kamerki przez moment. Those men trying to kill you didn't look so happy.
Skepticism is the bastard child of progress, John. Knowledge makes a fool into a doubting Thomas. It's the cross I bear as a pioneer in the fields of commerce and medical research. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the queen. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. Dojechaliśmy. Here, John. Follow me in on foot. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Niezłe aktorstwo nas czeka. Chodź, koniku. Zobaczmy, co tam czeka na nas. Jakiś popis trzeba zrobić, to pewnie jakiś, nie wiem, dobra gadka albo nie wiem, dowiemy się. Hard-working souls of Chola Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. Pijemy czy strzelamy? That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate Na strzelanie. the miraculous Tak mamy eyesight się you popisać. now possess. Okej. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our Teraz test mogę. case has been Mam challenged spowolnione to shoot tempo. a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling
Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Steady yourself, stranger. You ready to get embarrassed? Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Mogę ci łeb przedziurawić, śmieciu. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Look at him. O nie! Panic is coursing Nie taki through his pojedynek. veins. O, ej, Come back. You have nothing to fear. Come on, friend. Come on, friend. Draw gin śmieciu. down slowly. Dobra, obalenie. Es? Porobiłem go nie znając nawet techniki. There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Dobrze, że nie umarł. Look, he's over there. Go get him. Okej. Watch out, he's got a gun. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be Kurde, by no. the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. Patrzcie jak piją teraz. Oni myślą, że to faktycznie działa. Hey! Where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them right here. No harm in trying one bottle, I suppose. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn. No dobra, mamy kolejną misję za sobą. W miarę spoko misja. Bo przynajmniej sobie poćwiczyłem tą precyzję. A zawsze fajnie poćwiczyć to sokole oko. Dobra, mamy chyba Boni. Jeszcze jakiegoś typa tam mieliśmy mieć, ale nie widzę. Dobra, pojedźmy sobie do Boni teraz. I co? Chciałbym więcej tego sokole oko używać, bo jak w RDR 2 było to mega proste, to tutaj to się wydaje strasznie trudne na nagrającym przeze mnie padzie. Nie wiem, czy to zależy od wyćwiczenia tego, czy tak po prostu wtedy to było skonstruowane dziwnie. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Chętnie poczytam wasze komentarze. Być może po prostu ja nie umiem z tego pada korzystać. Na pewno lepiej bym sobie poradził na od Xboxa, ale nie mam wyboru. Musimy działać na tym. Szkoda naprawdę, że na PC nie wyszła nigdy ta wersja. Chętnie bym postrzelał z klawiatury i myszki. Byłoby to mega przyjemne. Dobra, pójdę sobie zapisać giereczkę na szybko.
i jedziemy sobie dalej. Zauważyłem, że już te paski, co leciały na początkach serii, już nie lecą na nagrywaniu. Nie wiem, o co z tym chodziło. Dziwne w sumie to było. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. A teraz już nie ma co przeszkadzać, bo seria cały czas trwa i paski się nie pojawiają nagle znikąd. Ale okej. 16-minutowy materiał, myślę, że przyjemny do obejrzenia. Sprawdzę sobie przy okazji, jak ten dźwięk wygląda, czy teraz na przykład granie jest za cicho. Więc zakończę sobie ten odcinek w tym momencie. I dziękuję wam za oglądanie, widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i napiszcie komentarz odnośnie głosu od jakichś, nie wiem, coś, co wam by przeszkadzało, bądź byście chcieli dodać w komentarzu. Coś, co bym mógł zmienić dla was, żeby wam się lepiej oglądało tą serię. Także dziękuję za oglądanie, widzowie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, cześć!